Witam Was serdecznie. Słuchajcie, na głowie porządek zrobiony, światło się ładnie w czaszce odbija, jest dobrze, ale na twarzy bałagan. Trzeba zrobić z tym porządek i bezdyskusyjnie do drugiego, trzeciego, piątego pokolenia wyrżnąć. Czemu? Bo na salony wjeżdża z powrotem E41. Jeżeli chodzi o głowicę, jeżeli chodzi o rączka, i tutaj należy zaznaczyć, ostatnio mały chochlik się wkradł. Zaznaczałem to w komentarzu, mimo wszystko należy jeszcze wspomnieć na filmie. R101 to jest wariacja R41 z tą czarną rączką, a R106, moja pomyłka ostatnia, to jest wariacja R89 z tą właśnie rączką. Jednym słowem, chwyt marketingowy, mylę, odmłodzenie starych konstrukcji, nadanie nowych, ciekawych nazw. Bawimy się w różne większe numerki, żeby to poważnie brzmiało. Efekt jaki jest? R41, czy z taką rączką, czy nie z taką, to jest R41. Głowica jest jednoznaczna. No ale jeżeli by ktoś chciał tak ładną, czarną i tak bardzo niefunkcjonalną rączkę, to jest R101. Wyjaśnione. Słuchajcie, pod ostatnimi komentarzami dziękuję Wam bardzo ogólnie dziękuję za każdy komentarz pod każdym filmem. Ostatnio bardzo mi zależało, żeby zobaczyć, jak popularna jest lub jak znienawidzona jest ta głowica. I powiem szczerze, że naprawdę wielu zwolenników, dużo opinii, dużo odpowiedzi. Dziękuję za wszystkie. Lajki, komentarze, subskrypcje przede wszystkim. Nieśmy tradycyjne golenie, karmmy algorytm. Jeżeli go nie będziemy karmić, nie będzie tradycyjnego golenia szeroko pojętego, tylko w naszym bardzo ścisłym gronie, a chodzi nam o to, żeby to szło szeroko. Więc jeszcze raz dziękuję każdemu za aktywność. Słuchajcie, jak ona się nazywa? Krwawa Helga, ponury żniwiarz, ale też ikona, legenda, królowa. Tak. Od tych bardzo, w formie żartu oczywiście, i charakteru tej oto pani, po te sygnalizujące, że jest to ewidentny punkt odniesienia, tak jak mówiłem ostatnio, ikona, ona jest naprawdę lubiana, tylko ktoś jej krzywdę zrobił. Ma swój charakter i albo się ją kocha, albo nienawidzi. Jak to w życiu. Ale ta maszynka polaryzuje. I niech taka zostanie. Niech zostanie krwawą, nie zostanie zdecydowaną charakterką. Może być Helga, może być Brunhilda nawet, jak ktoś chce. Ale na pewno jest już za życia legendą, ikoną. Kropka. Wracamy, niech nam zrobi porządek. Wracamy też z personką i już ją tutaj wrzucamy. Drugie golenie. Amerykańska persona. Pierwsze golenie świetnie wykonała, jeżeli chodzi o swoje czynności właśnie z tą oto gwiazdą niemieckiej produkcji. Ja, natürlich. Frau Müller 41. I jedziemy. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ma być i niemiecko, bo już jest ikona, wchodzi druga ikona. Znacie, ale nie do końca. Ja Wam tylko bez zbędnego gadania to pokażę. Tak, tabak oryginal. Słuchajcie, ma być ślisko, ma być treściwie, ma być przyjemnie, ma być po niemiecku i ma być ikona. Czy zna ktoś lepszą ikonę niż tabak, jeżeli chodzi o niemieckie golenie? No krótko, idealnie odzorowują się. Tutaj już mamy Bloom Water, już się moczy twarde mydełko, także zaraz będziemy to nakładać. I ogólnie, jeżeli chodzi o aftershave, powiedziałbym tak, oczywiście jedziemy tabak oryginal na biało. Czy właśnie na biało? No nie, nie tym razem. A czemu nie na biało? To na końcu golenia. Zapraszam do zostania do końca. Dowiecie się coś ciekawego, a przy okazji przedstawię Wam, powiedziałbym, biały kruk za życia, a powiem czarny kruk za życia. Co to jest? Już niedługo. I ostatnia rzecz, jaką będziemy tu sobie przedstawiać. Zenit Puracetola 506N, czyli dzikus, czyli bardzo przyjemny dzikus, czyli jedyny słuszny kolor. Niech się męczy
z tabakiem. Słuchajcie, już mi się chce. Niech krwawa Helga atakuje. Ogólnie rzecz biorąc, normalnie byśmy sobie wzięli wodę. Ale bierzemy tak zwany Bloom Water. Dla nowych twarde mydło w tygielkach zalewamy wodą, zostawiamy aż zmiękną. I ta dobroć, która po rozmiękczaniu się mydła będzie pływać w tygielku, może zostać wykorzystana już na twarzy jako pre-shave. Zobaczcie, to już się pieni. Ja już czuję tabaka. Już pięknie się dzieje. Ale to nie wszystko. To jest tylko początek zabawy. Nos już ufefrany, wiadomo. Czemu by nie? A to, co zostaje, czyli zmiękczone mydło, dla jasności. Tak, Snowy lubi najbardziej i oszczędza jak się tylko da. Czemu? Bo to jest tallow, czyli coś, czego już nie ma na rynku. Są wege wersje do tabaka. Notabene zapraszam, bo świetnie się sprawują, ale to jest tallow. Nabijamy czarnucha, czyli dzika od Zenita. Tak, cieknie nam tu ostro piana. Z faktu takiego, że mokry dzik będzie nam tutaj generował dosyć sporo. I niech cieknie. Nabijamy go, ściągniemy całą tą powłokę wierzchnią, która jest. Jeszcze troszkę. I zaraz będziemy się bawić wyrabianiem na twarzy. Niektóre mydła nie dają się zaprosić do tygielka, tak jak ja to uwielbiam. I to jest właśnie, tabak jest jedno z nich, bo po wyschnięciu jest to beton, kamień, twarda skała, nabity. Ale to, co nam się wyrobiło, też zapraszamy na twarz. Nie może nam się to tutaj, szczególnie w wersji wege, absolutnie nic zmarnować. To co, golimy? Nie, wyrabiamy. Odstawiamy tygielek, tłuczemy ręce. Za dużo tej piany wszędzie. I spróbujmy coś ciekawego tutaj wyrobić. A przy okazji koleżance reczce przygotujemy zarost troszkę lepiej. Do słoiczka zwanego kubeczkiem po wodę. Spryskiwaczy nie używamy, koledzy używają i bardzo dobrze. Ja klasycznie. Końcówki do wody. Pędzel zasysa. I też jest dobrze. Trochę nam się tutaj czarny delikwent ślizga. Jeszcze troszkę wody. No patrzcie, i tu jest ślizgacz. Autentycznie dzisiaj jest ślizgacz. No, bardzo ładnie. Jak wiecie, zapach tabaka jest całkowicie niepodrabialny. Jedni mówią tak, torebka babci. Notabene, jak ktoś nie widział, zapraszam. Tutaj się pojawia właśnie odcinek z tabakiem, który się pierwszy raz z premierą przedstawił na kanale. Genialna sprawa, bardzo przyjemne. Jakże klasycznie wyjątkowe.
I ponadczasowe. Zobaczcie, ile to mydło, ile ten zestaw ma lat. I co? I nic. Dalej daje świetne golenie. Dalej nie robi robotę. Owszem, zapach kwestia gustu. Jedni uwielbiają, drudzy nienawidzą. Ale ci, co mają awersję do tabaka, że on taki jakiś, taki troszkę dziadkowy, babciowy, czekajcie do końca. Mówię wam, Snowy znalazł receptę na to. Polubicie tabak. W nowoczesnym wydaniu. Czarny kruch. Obiecałem. A jak Snowy mówi, to tak jest. Słuchajcie. Bierzemy sobie delikwentkę. Popatrzcie. Rączka już u Fefrana. Bo zaraz obok tutaj pędzel sobie sięgał. Naprawdę, ja wiem, że Mille starało się z tym kolorem i trafiło w gusta Snowiego. Ja wiem, że to robi roboty, ale nie na mokro i na pewno nie na zamydlone palce. Ereczka, zapraszam do roboty. Krwawa Helgo, upuść mi trochę krwi albo daj dzisiaj przyjemne, wyjątkowo zabawne i jakże gładkie, efektywne golenie do dzieła. Z włosem. Tak. Cytuję ludzi, którzy nie lubią, bo są tacy głowicy. Zaczyna drapać. Nie zaczyna drapać. Robi robotę. Ona zwyczajnie robi robotę. I bardzo fajnie pisali przeróżni komentujący, golący moi subskrybenci, że tak, receptą są 3 rzeczy na erkę. Coś o czym wspominałem ostatnio. Po pierwsze, technika. Należy ją mieć. Nie jest to sprzęt dla początkujących. Po drugie, dobrze dobrana żyletka. To, co mówiłem ostatnio. Naprawdę wybredna jest Franca na żyletki, wybredna. A jaka? To nie jest kwestia dobrania do maszynki, tylko do ciebie i do maszynki. A to już jest indywidualny temat. To jest druga rzecz. A najważniejsza rzecz. Pokora. To jest maszynka z tych, które są niby takie ładne, niby takie bezproblemowe. Ale spróbuj pajacować jak Snowy na ostatnim filmie z dołem. To ja ci pokażę, kolego. W końcu krwawa Helga. A nie puszek, okruszek, nie? Ale robi to, co ma robić, absolutnie bezbłędnie. O, pierwsze przejście. I powiem, wiecie co? Tak, ja nie jestem z tych, to wiecie, po pierwszym przejściu od razu, super rewelacja. Nie. Ale jak ten, kto kanał ogląda, to chyba już o tym wie. O, patrzcie, na uchu magazyn piany. Ściągasz z ucha, zakładasz na twarz. Też dobrze. Chyba że za dużo jest na uchu, to ściągasz tak. I kwestia jest następująca. Mało która maszynka po pierwszym przejściu robi już z zarostem taką zadymę na twarzy, jak Ereczka. Wchodzi z butem, z przytupem. Oj, wchodzi. Jak wchodzi na solonerka, nikt nie wątpi, co się właśnie zadziało. Dzikus nabity aż miło. Bardzo przyjemny jest ten zenit. Ja ogólnie rzecz biorąc ostatnio się w dzikach rozkochałem. Aż już niedługo na kanale też zenit. Też naturalne włosie. I nie dzik.
I zobaczymy, czy będzie fajnie. Chodzą słuchy na mieście, że to jest bardzo, ale to bardzo przyjemne wykonanie przez Zenita. Ale nie będę wam więcej mówił. Koniec spoilerka. Ten, kto ogląda ten kanał, na pewno się dowie i nie zawiedzie. Znowu piana w uchu. O, tak lepiej. Poprzek. Pani ikono. Ma skuba na rozmach. Naprawdę. No nie można jej tego odmówić. Niesamowite. I tak, nie jest to maszynka do codziennego golenia. Nie jest to maszynka, którą sięgasz codziennie, nawet na jednodniowy zarost, bo i po co? Ona jest tak skuteczna, po ostatnim goleniu równiutko, długo odrasta zarost, że na drugi dzień to masz wspomnienie o zaroście, a nie zarost. Nawet jeżeli ktoś gęsty ma. To jest właśnie efekt erki. Na drugi dzień nie ma kłykci. Już ona się zajmie tym, co ma wyciąć. Był też komentarz, żeby wymienić tą rączkę. Na przykład na razoroka. I bardzo trafnie, bo niektórzy wymieniają sobie na rączki nie z kompletu, które im bardziej pasują. No ale Snowitek ma lubi komplet. Wolę się męczyć, ale wiecie, że mam rączkę myle z głowicą. Myle. Dzisiaj już nie będziemy pajacować na szyi. Po prostu damy jej to, co ma zrobić. Niech robi. Kolejny komentarz, jakże trafny. Nie dociskamy. I też w formie żartu i takiej przekory, że to jest miziak. Erka, miziak. Ta, na pewno. Ale pod jednym względem, patrząc logicznie, tak. Bo się miziasz delikatnie. No, jak ktoś ma uwielbienie, niech sobie dociska erkę. Ale ogólnie zasada jest taka, że ta pani lubi pokorę. Ta pani lubi, jak się nie przygina. A ona zrobi swoje. Spokojnie. Zrobi. I to bardzo skutecznie. Tabak. Absolutny. Petarda. Ja osobiście lubię ten zapach. I ja wiem, nie zawsze ludzie, którzy uwielbiają klasyki, nawet z tradycyjnego golenia, twierdzą, że tam no, trochę im tam po nosie trzaska. Na pewno nowe pokolenie ma na bakier z tabakiem klasik. Tak. Wyciągamy z dzika, ile się mu tylko tutaj ostało. Ale ci, co potrafią lubić, zdzierżyć, zaprzyjaźnić się z tym zapachem, no to już z właściwościami tabaka dyskutować nie będą, bo tu naprawdę dzieje się. Tabak jest w stanie absolutnie wiele współczesnych pozycji kopnąć w zadek i powiedzieć, gdzie, z czym do ludzi. Tabak wjechał. I wszystko jasne, prawda? Słuchajcie, ostatnie przejście. Ostatnie przejście. Żuchwetą. Jamę podżuchwową. Już znowu jest ten sam efekt, że zęby pani Erki jeżdżą po skórze. Bo zarostu za bardzo już nie ma.
na trzecim przejściu. Ona naprawdę jest efektywna. I raz na jakiś czas zawsze sobie po nią sięgam, żeby zresetować w głowie definicję efektywności i efektu końcowego. Jakby mnie poniosło z innymi maszynkami. Ok, żyletka absolutnie cały czas pracuje nam na skórze. Ale to co później jest, to jest właśnie to. Gładź. Absolutna gładź. A tabak nam daje piękną płaszczyznę do pracy dla tej maszynki. Witamy w świecie Erki. Niesamowita jest. Kłącik podwóz. Drugie golenie persony. Persony w moim wydaniu, bynajmniej ta amerykańska, ale europejska też, świetnie zdaje egzamin. Korciło mnie wziąć niemiecką, skoro niemiecka maszynka, niemiecki zestaw do golenia, to jeszcze niemiecką żyletkę, ale jeszcze jej nie przedstawialiśmy na testach, a chcę taką kolejność zrobić, że jak przedstawimy daną żyletkę, to wtedy wjeżdża do częstego użytku. Jednym słowem, trzeba niedługo zapoznać się na kanale, oczywiście, bo ja już ją znam na wylot. O, karci. Znowu kaliber ciężki, z taką efektywnością, a ten koleś tutaj coś kombinuje jeden, no po prostu w czat. Chcę zabłysnąć. Parcie na szkło miał. I co? Z Helgą nie wygrasz. No. Ja cię kręcę. Koniec, słuchajcie. Więc tak, personka niemiecka też będzie już niedługo przedstawiana. A może coś porównywane? Zobaczymy. Dobra, dzisiaj zdałem szyi, żeśmy się nie wkurzali, co by nam red alerty nie wyszły. I dzisiaj absolutnie nic nie wyszło. No zobaczcie. Tutaj spokój, 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 spokój. Gładź, 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 gładź totalna. Żuchwy, gładź. Tutaj wiadomo, ale tak jak wiele maszynek, nawet tych efektywnych, zostawia tu jakieś schowaśki, to te schowaśki tu w tej jamy snowego podżuchwowej są tak małe, że później po goleniu za chwilę ich praktycznie po prostu nie mam, bo to wiadomo, włos się cofa. I powiem szczerze, że to jest niesamowite. To jest niesamowite, do jakiego poziomu ta skubana goli. I żeby było śmiesznie, zobaczcie, co tabak w duecie z R41 Wells R101 robi? Wymiata. A jak? Bezkolizyjnie. No jak to Snowy? Co ty gadasz? Bezkolizyjna R41? Przepraszam. Tak wyszło. Słuchajcie. Od tyłu, bo za chwilę będziemy się delektować. 506. Zenit, Dzikus, N. Bardzo fajny. Zawsze jak po nią sięgam, genialny. Czy lubisz czarny? Decyzja do Ciebie. Ale bardzo, bardzo przyjemny. Tabaczek. Klasyk. Naprawdę. Jak ktoś nie ma, łapcie się za to mydło. Bo za chwilę nam powiedzą, że wersja Wege też nie jest ekologiczna. Świetne. Naprawdę świetne golenie. Jeżeli ktoś znajdzie gdziekolwiek z Wege, z talą. Ale tak. Nie musi być talą, ale jak ktoś znajdzie, bierzcie.
chociaż już ciężko znaleźć. Ta pani genialna, po prostu. Jak ona wejdzie do roboty, tutaj nie ma dyskusji. Tu jest jedno tylko małe pytanie. Czy przygotujesz jej zarost i przygotujesz skórę i weźmiesz w rękę z pokorą i żeby ci zrobiła po prostu genialne golenie? Czy podejdziesz do niej bez sensownego podejścia i ona cię... Ale i tak ci da genialne golenie, jeżeli chodzi o efekt finalny. A przy okazji jeszcze skupnie. Co byś spokorniał? Bezdyskusyjna ikona. Moim zdaniem, bardzo dobra maszynka, jeżeli chodzi o kwestię skuteczności. Jeżeli chodzi o preferencje wasze, to już zostawiam wam. Ja wiem, że ją mam, miałem i mieć będę. Zostaje ze mną. A czy 89 zostanie ze mną? Przedstawimy ją indywidualnie i w świat. Już nawet mam pomysł na nią. Także z dwóch erek, R89, R41, zobaczcie, ta jest pozycją, którą chcę mieć. Nie na co dzień, nie na zawsze, w sensie codzienności golenia, ale na półce tak, ma być zawsze, bo jest to dla mnie ikona. 89 jest ikoną, no tutaj mam duże pojęcie względne, zresztą wiecie dobrze, jak ona bardzo mnie nie dogala, ale każdy niech wybiera jak chce. Ja z sióstr łagodna 8-9, bardziej zdecydowana 41. Oczywiście, że wybieram 41 lub 101, jeżeli chodzi o kwestię tych rączek. A na koniec, bo właśnie skończyliśmy, powinniśmy sobie zadać dużo przyjemności zapachowej tym. I teraz notabene ten sam dźwięk. Ale nie dziś. Czemu? Znowu zwariowałeś bez aftershave'a po tabaku? Nie, tabak musi być. Ale jaki? Słuchajcie, jakiś czas temu, z pół roku temu, pojawił się, oczywiście na rynku niemieckim i oczywiście na polskim nie można go dostać. Nie wchodzę w politykę niemieckich produktów, ale czasem mnie krew zalewa. Bynajmniej kolega Bercik, dziękuję Ci Bercik, Seba, moja uszanowanko z faktu takiego, że był na terenie Niemiec i postanowił, czekajcie, wytrę bufę frałem. I może tak być, jakoś ładnie musi być. I przywiózł mi coś ciekawego. Coś, co ledwo się pojawiło, a już jest czarnym krukiem, żeby nie używać nomenklatury białym. Czemu? Bo prawie, że tego się nie można dostać. Trzeba jechać do Niemiec albo dużo pokombinować u polskich prywatnych osobach, które to próbują ściągać i sprzedawać. O czym mówię? Tabak Black. Tak, Tabak Aftershave Black Edition New. Ale z dopiskiem Original. Co to jest? Słuchajcie, firma, jak zresztą tutaj pięknie pieczęć wybita, Mauren Erwitz, Germany, pomyślała sobie jedno. Mamy tabak Original na rynku bardzo długo. I jest to ikona. Ale zrobimy Snowiemu czarną butelkę, bo tak lubi, to czemu nie? Niech się cieszy chłopak, nie? Myślicie, że o to chodzi? Nie. Sami zdecydowali, że chcą nuty główne przewodnie z tego, a dokładnie z tego aftershave'a przekuć w ten i odnowić. Nadać świeżości, nowoczesności, żeby młode pokolenie sięgnęło po tabaka Original, ale New Edition, czyli Black Edition. I powiem szczerze, tak, wielu widzów rozmawiało już ze mną na temat, którzy na stałe, bo tak się ułożyło życie, mieszkają w Holandii, w Niemczech, Polaków. I powiem wam szczerze, to są młodzi ludzie, bo cały czas bardzo, bardzo mi się marzy, żeby tradycyjnym goleniem zarażać młodych ludzi i mi się to udaje, z czego się bardzo cieszę. Bardzo. I każdemu, ty, młody człowieku, gratuluję. I już jesteś wygrany, bo sięgnąłeś po żyletkę, po maszynkę. Rzuciłeś ten dziadowski plastik, czy te elektryki burcząco-jęczące na bok. Wziąłeś żyletkę i już wygrałeś. Tradycyjne golenie to jest jedyna słuszna droga. Takie jest moje zdanie.
i powiedzieli wyraźnie: Snowy, Rafał, Ralf, wedle uznania. Chłopie, nie trawię tabaka oryginal klasycznego, ale ten to jest poezja. No właśnie, widzicie? Jednak to działa. Otwieramy. 100 ml Made in Germany, Black Edition. Tutaj wszystko jest całkiem ładnie, całkiem czarno, całkiem ciekawe opowiedziane. No i wychodzi ona. Wychodzi ona w pięknej czerni. Jak coś jest czarne, to musi być genialne. I zobaczcie, co zrobił Maurer Wins. White and black. Black and white. Ale tak, powiedzieli, dobra, niech ten Snowy ma tego blacka swojego. I ja go mam. Dzięki, Seba. Dzięki. I zostaje ze mną. Tak jak biały tabak, mydło, stalą zostaje, tak teraz mam to, albo biały, wedle uznania. Słuchajcie, wypuszczamy gina. Mi się już go chce. Wiecie co? Z butelki wąchałem. No nie wytrzymałem, ale na twarzy nigdy nie miałem. To jest premiera z wami. To jest premiera. Czarna, piękna, smolista butelka, ale efekt ten sam. Efekt ten sam. Piękna kryza. Jak to ślicznie wygląda, jak tej bieli wyrzucili nadwyżkę. Patrzcie, kropeleczki. Tutaj jest kryza na takim poziomie, że tutaj ewidentnie trzeba się namachać. Ani kropla dobroci nie zniknie. Ani kropelka. Alkohol jest. No i o to chodzi. Słuchajcie. W butelce czułem ewidentnie te nuty klasyczne jako pół na pół. No ale stara zasada tradycyjnego golenia brzmi: wypuść gina z butelki, a zrozumiesz. W butelce to w butelce. Można sobie co najwyżej pooglądać, ale on musi wyjść. Wtedy ewoluuje, wtedy jest ekspozycja zapachu. I powiem wam szczerze, tak, jest inaczej. Jakbym gdzieś tam się zagłębił, bo jak czytałem składy, nuty, głowy, buty i te też tam, wiesz, serca zapachowe, to 60-70% zapachu jest klasyczna, ale tutaj jest inaczej. Tu jest nowocześnie. Tu nie ma... Tak. Maurer Wins wyrzucił torebkę babci w kosz. Jest bardziej perfumowo, ale przyjemnie. W podobnych nutach klimatycznych. Tutaj już jest bardziej rzeźko. Jest dobrze. No i tak będę. No ale czas skończyć film chyba, nie? Genialne, naprawdę genialne. Tak, zrobili to, co chcieli. Odświeżyli ten zapach, zostawili jakieś nuty, bo jeżeli bierzesz w ten sposób, to więcej czujesz ze starego tabaka. Także każdemu, absolutnie każdemu polecam. Jeżeli ci się znudził, jeżeli chcesz mieć komplet, jeżeli chcesz rozszerzyć zapach i ten już nie, to ten ewidentnie tak. Tabak Original Black Edition wjeżdża na salony. U mnie jest, u mnie będzie, u mnie zostanie. Genialny. No, zaczyna się wyciszać. Zaczyna być spokojniejszy. I tu jest ewidentnie... Tutaj trzasnęli trochę perfumem, ale trzymając z 50-60% tych nut, tylko zabijając babci torebkę i wrzucając trochę bardziej perfumowości. Ale w przyjemnym, nowoczesnym wydaniu. I to jest strzał w dziesiątkę moim zdaniem. Z kolorem ewidentnie, ale strzał w dziesiątkę, żeby tabak dalej żył, żeby był taki akuratny, na współczesne czasy. Nie każdy kocha klasykę, ale każdy powinien kochać tabaka. I to jest jakaś recepta. I jest dobrze. Słuchajcie, genialne golenie. Tabak już się wchłonął, schowaśki już się cofnęły. Absolutnie nie ma żadnego stresu.
Erka dała dzisiaj fenomenalne golenie. Tabak, jak to tabak, zawsze daje golenie. A czarny Black Edition, kropka na D. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się już niedługo. A z kim? No właśnie. Tu już powiem Biały Kruk. Tu już powiem kolejna wyjątkowa maszynka. Czemu? Bo musimy znaleźć przeciwwagę. Czemu? Bo musimy tej pani dać kogoś równie zdecydowanego, a może bardziej zdecydowanego, równie skutecznego, a może bardziej skutecznego. No właśnie, już niedługo, już z Wami, już na wizji. Miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.